Pobudka. Dzień dobry. Co jest, kurwa? Jakiś trup do obrobienia? Może i gorzej. Zapraszam pilnie i nieodwołalnie do socjalu. Przecież idę. A co ty, broda, manekin nabuchnąłeś z wystawy? Sierżant Jan Stanisław Walicki. Żywy. Dwojga imion. Krakus. Od pokoleń. Wojewódzka to go wysłała jako egzemplarz wzorcowy? Jan Stanisław Walicki challenge sobie robi. Chce służyć na Gorczaku jako dzielnicowy. Melduję się na służbie, panie komisarzu. Co to mnie, kurwa, obchodzi? A powinno, bo prośba jest, żebyś go wziął pod swoje skrzydła. Ja? Tylko dziś. Co, kurwa, niańka jestem? No widzisz? Gorzej trafić nie mogłeś. No, faktycznie taki niezbyt sympatyczny. Kafar jak kafar. Cały Gorczak jest taki. Lepiej nie będzie. Zaczekaj. Kurwa, jakie na świniu biciu. Salcesony, kaszanki. A jaki duży wybór? Serduszka, wątróbki, nereczki, jelitka, co pan tylko chce i wszystko świeżuteńkie. Tylko siewuchy brak. Tak. To ludzkie? Wykluczyć nie można, ale w labie sprawdzimy, kto został wypatroszony, bo niestety ciała nie mamy. Ale to chyba nie z jednego człowieka. Z jednego raczej nie, no. Wątroby mamy dwie, a jeszcze nawet nie skończyliśmy liczyć. No dobra. Zbierajcie te flaki. Tak jest. Rozumiem, że świadków happeningu nie ma. Właściciele rano to znaleźli. A jakieś kamery? Prywatne, miejskie? Nic żadnych. Kurwa, tutaj ludzie żyją spokojnie. Zaczekaj. Połóż na razie. Zrobisz mi zdjęcie? Pierdolę. Czekaj. Co, nowy? Idealista. Albo wariat. Może się jeszcze dotrze. W jelicie to mam. Domownicy w domu? Tak, przerażeni. Domyślają się państwo, kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, to bym to sam załatwił. Może to jakiś konflikt z sąsiadami albo ze znajomymi? Nic mi o tym nie wiadomo. A w pracy? Może taka jest zazdrosna konkurencja? Żona nie pracuje, zajmuje się dziećmi. Ja mam małą firmę transportową i nikomu nie wadzę. A może to koledzy państwa dzieci bawili się w satanistów? Pani Urszulo, w jakim wieku są wasze dzieci? A Tymuś ma 5 lat. Jest w szpitalu, ma chore serduszko, a Zosia ma 15 i ona jest bardzo grzeczna. Ula, miałeś przynieść herbatę panu komisarzowi, tak? Estruhe Satanan, Efugemala, Efugemala, Efugemala. Moja żona uważa, że nie stoją za tym ludzie. Że nad nami ciąży jakaś klątwa, dlatego Tymek choruje. Nie potrafi tego w racjonalny sposób wyjaśnić. Czy niby jakieś uroki, demony? Pradziadek Uli podczas wojny
wysłał na śmierć rodzinę żydowską. Prawdopodobnie także zabił dziecko. I niby są nad nami jakieś dybuki. Że co, przepraszam? Zresztą nieważne jest. Nieważne? Nieważne? Ja proszę pana bardzo w to wierzę. Chyba mi wolno, prawda? Mówiłam ci, że policja nam nic nie pomoże. No ale jednak państwo nas tu wezwali. Mąż. Mąż wezwał, nie ja. Hej. Mieszkasz tu? Jestem z policji. Poczekaj! Chcę pomóc. Ty nie możesz mi pomóc. Przez twoje odejście były wciąż tu są. Ale nie pomoże, ile razy mam to mówić? Proszę państwa. Proszę się uspokoić. Policja robi co może. Bardzo bym chciał złapać tego psychola, który rozrzucił flaki na waszym trawniku. Nie chciałbym, żeby następnym razem to wasze flaki albo waszych dzieci tam były. Zosia! Zosia! Proszę pana, widzę, że pan jest rozsądnym człowiekiem. Proszę współpracować. Może to kuzynka. Sądzimy się o spadek po ciotce. Szmal to dobry motyw. Ale wyrok jeszcze nie zapadł, a ona nie byłaby do tego zdolna. Nieważne. Poproszę adres i nazwisko. Komisarzu. Co się tu kurwa dzieje? Komisarzu, ja naprawdę różne rzeczy widziałem. Takie obrzędy, ale... I znam się na tym, nawet voodoo. Ja wiem. Potrafię to rozpoznać, ale ten dom to jest jakiś, nie wiem, nawiedzony. Te znaki okultystyczne. Tu jest nawet sól rozsypana dookoła, jak na jakieś wampiry. Ale ta dziewczynka jakaś, no nie wiem, normalnie jak jakaś wiedźma. 15-latka. No, naprawdę mówię, ona mówiła w jakimś niezrozumiałym języku, jakieś dziwne rzeczy. A co mówiła? Akuna Matata? No poważnie mówię. To jest ta wiedźma? Matko, nie bój się, nie bój się. Co się stało? Zostawcie nas, zostawcie, przecież Zosia się boi. Ale chcemy pomóc. To rodzinne sprawy. No, proszę panią, ale trwa dochodzenie. Tak? Niepotrzebnie. Może policja znajdzie Olga. A kim jest Olga, przepraszam? Była nianią naszych dzieci, ale rzuciła pracę. Olga nie odeszłaby bez pożegnania. Dziewczyny z Godczaka to w ogóle nie szanują pracy. Przecież nie będziemy jej szukać i na siłę trzymać, prawda? No, chodź. Chodź, córeczko, chodź, przepraszam. Wy nie. Ale sierżant obejrzy świat. Pierwszy dzień na służbie i od razu jakieś wnętrzności, demony, inne klątwy. Naprawdę, takich rzeczy to ja w Bogocie, ani u Papuasów, ani, nie wiem, na Haiti nawet nie widziałem. Tam jakieś przedstawienia robili czasem pod turystów, ale z tymi szczątkami ludzkimi to naprawdę grubo. Grube to tam było tylko irito. To podroby wieprzowe. A czyli co, po sprawie? Czekaj, co z tą dziewczynką? Przecież ona nie zachowywała się normalnie. Zastraszona była. Nic dziwnego, jak ma taką szurniętą matkę. Dobra, to co robimy? Znajdziesz tą nianię. Jasiu, Stasiu. Wystarczy ja. Przepytasz ją. Może była niezadowolona z pensji i chciała zastraszyć swoich pracodawców. A ja zajmę się kuzynką Wielgowskich. Tą, z którą sądzą się o spadek. A to, że jest ten spadek? On 2 miliony. O.
i mieszkanie na Floriańskiej w Krakowie. Na Floriańskiej? To też majątek. To jakieś, no, gruba sprawa. Grubo. Nie wiesz? Realizujesz plan. Dzielnicowy rusza w teren i zapoznaje się z rewirem. Kaszubski. Panie komisarzu, tu sierżant Jan Stanisław Walicki. Byłem właśnie pod domem Olgi Miziak. No i? No niestety nikogo nie zastałem, natomiast sąsiedzi powiedzieli, że nie widzieli jej już od kilku dni. Okej, to wracaj do firmy. Aha. Kuzynka Wilkowski to niezła awanturnica. Aha, Stawiam, że to ona ich zastrasza. koniec. O, to już koniec jest. Taka plama na honorze. Chyba szykuje mi się interwencja, kończę. Plama to już, Halo? to już, Przepraszam bardzo. To już hańba jest. O, Dzień dobry. Sierżant Jan Stanisław Walicki, komenda na Gorczaku. jaki tam dzień dobry, skoro już po mnie. Jaki ja głupi, panie. Ja, panie szanowny, to już nie żyję. Dobra, jak mogę panu pomóc? A pomóc? A po co pomóc? Po co żyć z taką hańbą? Kiedy już dawno po mnie. Kiedy mnie po prostu już nie ma. Ja pana jednak widzę. Mogę? Nie. Nie, ja nie mam po co żyć. Na pewno znajdziemy parę powodów. Jedziemy na komendę. Na komendę? Tak. No to ja pójdę sam, ja drogę znam. Zapraszam. Halo. Zapraszam do... Halo. Zapraszam do radiowozu. Ale ja... Ja muszę. Naprawdę. No, skoro pan sierżant musi, no to... czyń swoją powinność, kacie. A, to narzędzie zbrodni. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Zapraszam. O, proszę. Starszy sierżancie, przyprowadziłem tutaj tego człowieka. Trzeba go zamknąć, bo stanowi dla siebie realne zagrożenie. Nie wpuszczę go na dołek. Jak no? Przecież on się zabije. W szoku jest. On normalnie tak półnagi po polu chodził. Po polu? No chyba po chodniku raczej. Znaczy po polu w sensie, że no, po naszemu. No. Chodnik to po waszemu pole? Bez sensu. To może ja pana zaprowadzę już, dobrze? Nie otworzę. Bo? Bo ten obywatel to powinien u nas abonament na koją wykupić. Ja nie nadążam go zamykać i wypuszczać. I z jakim skutkiem? Do domu Felek. A jak on się zabije, na przykład? Nie odważy się. Henia by go znalazła na dnie piekła i dopiero dała popalić za taki numer. Panie dyżurny broda, pan sobie tu żartujesz? A ja życie swoje położyłem. Na szali je położyłem. To bierzesz pan teraz tę szalę i wynosisz szybciutko z komisariatu. Dobrowolnie tu przyszedłem. Stawiłem się tu celem, ażeby tragedii ludzkiej, swojej tragedii zapobiec. Dobrowolnie? W bransoletkach pan jesteś. Dzielnicowy rozkuć zatrzymanego. Że pomogę. Nie, dziękuję. A co to jest za kartka? A nie, nic takiego. Proszę pokazać. No. Pan się udławi! Nie, wypluj to! Trzymaj go! Co mi tu... Napluł mi! Sprzątaj to. Bierz to, sprzątaj. Sprzątaj to, mówię, albo na dołek pójdziesz. Cholera. Dobra. Dzielnicowy Walicki odprowadzić zatrzymanego na dołek. O, lajkonik! Chodź, Ja? chodź. Ja.
chyba twoje. Panie sierżancie, no jakby nie patrzył, to... No to jednak to pańskie biurko jest. Panie sierżancie, jakby nie patrzył, to pański zatrzymany to wypluł. Zacząłeś działać? To działaj. Ja nie jestem ciekaw, co tam jest napisane. Wybaczcie, zawiodłem wszystkich, kocham was, ale nie mogę żyć z tą hańbą. Samocha. No. Dobrze się bawicie? Otwórz. Ale mamy tu list niedoszłego samobójcy. Czeka cię większa przygoda, Jasiu, Stasiu. Zwłoki młodej kobiety, róż dupę. Na co czekasz? A co z tym? Halo? Flaki na miejscu. Rana na głowie chyba zadana po śmierci, co? Wiadomo, kto to jest? Nie, babeczka leży tu od kilku dni. Zdążyła już trochę podeschnąć w tym upale. Zebraliśmy paluchy, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. To na bębę z nimi. Dostała czymś ciężkim w głowę, ale innych śladów walki nie widzę. Raczej się nie broniła. Tak czy siak ściągnijcie ślady biologiczne. Zebraliśmy próbki spod paznokci, ale resztę to już musi zimny doktor. Słuchaj, przesłuchaj tego gościa, który znalazł ciało, dobra? Przed chwilą nam tu histeryzował, że gdyby nie wszedł na strych z gratami, to by mu babeczka przez sufit przeciekła. Zaraz, czyli on mieszka piętro niżej? Słuchaj, przyciśnij tego gościa, żeby sobie przypomniał, czy kilka dni temu nikt nie chodził po strychu, albo może kogoś widział. Halo! Obudź się, kurwa, co? To jest Gorczak. Tak, tylko tak myślałem, bo byłem gdzieś tu w okolicy, szukałem tej Olgi Miziak. Tak? Co? Kiedy? Rozpytanie zlecisz sterunkowe, jedzie ze mną. Porwali Zosię, pan mówił, że będą atakować. Niech pan ją ratuje. Błagam. Naprawdę nie trzeba. Wstań, usiądź. My się wszyscy zajmiemy. Naprawdę. Usiądź spokojnie. Ja nie przeżyję, jak jej się coś stanie. Wszystko będzie dobrze. Znajdziemy ją. Znajdziecie ją. Zosia nigdy sama bez pozwolenia nie wychodziła. Kiedy państwo widzieli córkę po raz ostatni? Jakoś godzinę po waszym wyjściu zbieraliśmy się do Tymka, do szpitala. Przeszukałem ogród, przeszukałem dom, pokoje. Telefon ma wyłączony. A sprawdziliście wśród znajomych? Może wśród rodziny? Wszędzie. No nie porwali ją zabiją. Pan może aktualne zdjęcie córki? Jasne. Jasne. Od tego zacznijmy. Roześlę wśród patroli. To jest dobre i aktualne. Ja wiem, że to nie jest odpowiedni moment, ale państwa odpowiedź pomoże w rozwiązaniu sprawy. Poznajecie państwo może tę kobietę? Matki, to jest Olga. Spokojnie, znajdą. Znajdziemy Zosię. Znajdziemy Zosię. Znajdą ją. Znajdą ją, Misiek, znajdą, rozumiesz? Znajdą Zosię. Nikt cię nie opuści. Kilka godzin temu mówiłem, że sprawa jest poważna. I jest poważna. To wszystko przez tę klątwę. Stop! Kurwa, stop! Kurwa, stop! Przepraszam. Proszę państwa, to nie żadne demony porwały państwa córkę. Tylko żywi ludzie. Albo nie wiem.
po prostu uciekła z tego wariatkowa. Dlaczego pan nam nie wierzy? Demon co noc atakuje naszą Zosieńkę. Nic nie pomaga. Zosia i Tymek cierpią za grzechy mojego pradziadka. Nic nie pomaga, nic. Nawet wróżka Milena jest bezsilna. Kim jest wróżka Milona? Żona wszędzie szuka pomocy, a efekt jest odwrotny. Przychodzi tu regularnie i odprawia jakieś swoje gusła. Chcę z nią porozmawiać. Ja też, ale nie odbiera telefonów. Od kilku dni próbuję się z nią skontaktować. To dlatego my nie mamy ochrony, to dlatego porwali naszą Zosię. Jeszcze raz dzień dobry panu. Przepraszam, że musiał pan czekać. W czym mogę pomóc? Myślałem, że wróżka to wie. No co pan, chyba pan w to nie wierzy. Ale jednak pani klienci w to wierzą. Odczynia pani uroki u Wilgowskich? Widzi pan, są ludzie, tak jak pani Urszula, którzy potrzebują pomocy i wsparcia psychologa. Ale do specjalisty, terapeuty nigdy nie pójdą. Za to do wróżki. Owszem, czemu nie? Pani Urszula na przykład. Ona nie umie się pogodzić z nieuleczalną chorobą swojego synka. Długo pani jej pomaga? Prawie rok. No wie pani, pani Wilgowska jest w opłakanym stanie. Jej córka w jeszcze gorszym. Pani czary nie działają. Nie, to nie dlatego. Pani Ula jest po prostu oporna, a jej lęki przenoszą się na Zosię. Ja jej tyle razy mówiłam, prosiłam, proszę zabrać małą do psychiatry, ale ona nie ma mowy, ona nie chce o tym słyszeć. I dlatego mają mnie. Pomagam im. Gdzie jest Zosia? Zosia? Nie wiem, chyba w domu. Gdzie może być Zosia? A gdzie pani spędziła noc ostatnią? Wie pan, spałam tutaj. A tydzień temu gdzie pani była? Tak jak zawsze przyjmowałam klientów i mogą to potwierdzić. Olga Miziak. Mówi to pani coś? Olga Miziak. Nie znam. Kto to jest? Ja nie Wilgowskich. Nie, to nie znam. Czyli kuzynki Wilgowskich. Tej, z którą sądzą się o spadek, pani też nie kojarzy? No, wie pan, ja naprawdę nie zaprzyjaźniam się z dalszą rodziną moich klientów. To nie ma takiej potrzeby w ogóle. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie to by było na tyle. Niezła cwaniara. Co? Teraz wróżka podejrzana? Kuzynka Krakusa już nie? Weź zobacz. Nad drzwiami po lewej stronie. Delikatniej. To nie ten sprzęt jest. No właśnie. Lubisz przybieranki, Jasiu, Stasiu? Nie bardzo. Będziesz musiał polubić. W rozmowie telefonicznej wyczułam, że jest pan we władaniu złych mocy. Ale to światłość pana do mnie przywiodła. Dobrze. Pan uważa, że prześladuje pana pech. Prześladuje. I ostatnie wydarzenia mocno pana przygniotły. Ja to widzę. Co to było? Mobbing w pracy.
No, minęła mnie podwyżka. I umarł. Ja wyczułam śmierć. Wyczułam. Co się stało? Funio. Odszedł. Jedyny przyjaciel. Niby zwykły dachowiec, ale... Kot. Ach, kot, no. Rozumiem. Dobrze, Jasiu, Stasiu. Ja panu pomogę. Ale ja muszę wiedzieć, z czym walczymy, rozumie pan? Czy to urok? Może klątwa? Dobre. A może jeszcze potężniejsza siła? Czyli demon. Demon. Co, niezły cyrk. Dobry jest, co? Nowy daje radę. Daję. A ty co, nie masz co robić? Dziewczynki szukajcie. Wszystkie dziury w tym mieście przeszukajcie. Już. Tak jest. On tu jest! On tu jest! Demon dał znak! On jest tak silny. Ja go odpędzę. Odpędzę go. Ale starcie z demonem jest dla mnie bardzo niebezpieczne, wie pan? Ja nie wiem, czy pana na to stać. W sensie finansowym? Tak. Bo wie pan, jak ja już zacznę proces wypędzania demona, nie ma odwrotu. To jest demon jeden z najpotężniejszych, z jakimi miałam do czynienia. No to ja zapłacę tyle, ile będzie trzeba. Nie ma odwrotu. Ale ja panu pomogę. Ma pan jakieś oszczędności? Coś? Mam, no to jak będzie trzeba, to ja nawet Ma pan coś do spieniężenia? kredyt mogę wziąć. O, Tego to dosyć. Co robisz? No szukam tej wróżki. Wyszła nagle z pokoju, coś trzasnęło i zostałem sam w mieszkaniu. Z budynku nikt nie wychodził. To gdzie ona jest? No nie wiem właśnie. A, to mój. Kazała mi go zostawić, żeby fale nie zakłóciły przekazu. O, proszę. Co to jest? I wszystko jasne. Takie urządzenie do szczytywania danych z karty SIM. Ktoś cię sprawdził i dał jej cynk. Był ktoś tu jeszcze? Nikogo nie widziałem. Ale to na pewno ten ktoś zostawił odciski palców na laptopie. Czary mary. No. Demoniczny pstryczek, kurwa, elektryczek. Słuchaj. Trzeba sprawdzić wszystkie te zabawki do straszenia. Kaszubski. Słuchaj, podeślij mi tutaj jakiegoś speca od elektroniki i technicznych na fajansową 7/3. No. Tak. A słuchaj, a drugą taką samą ekipę wyślij na Kresową, do domu Wielkowskich. Tak. Tych od flaków. Ale co to mnie, kurwa, obchodzi? To się sklonujcie. Za godzinę potrzebuję wszystkie odciski palców i macie, kurwa, namierzyć urządzenia. Jasne?
Stój! Stój, policja, stój! Stój, stój! Na ziemię! Gleba! Leżysz, kur, leżysz! Druga! Co? Krzysztof Kołodziejczyk? Tak, ja nic nie zrobiłem. Tak. Często spacerujesz o 3 w nocy po cudzym ogrodzie? To był przypadek. A, kurwa, przypadek. Masz? Góra. Góra. Krzysiu, wiem, że jesteś przed opasem wróżki Mileny. Ty i Milena naciągacie ludzi na hajs. Nieprawda. Ja nie pytam, tylko stwierdzam. Zamontowaliście u Mały w pokoju sprzęt i go zostawiłeś. Trzeba było go posprzątać, zanim prowadziliście Małą. Nikogo nie porwałem. Jak nie za nią i za Olgę Misiak. Ja nic jej nie zrobiłem. Słuchaj, masz jedną szansę na milion. I teraz możesz ją wykorzystać. Gdzie jest Zofia Wilgowska? To on? On porwał moje dziecko? Gdzie jest Zosia? Ty gnoju, to gdzie jest Zosia? Gdzie jest Zosia? Zgnijesz w pierdlu. Zostaw mnie! Ty gnoju! Ty Gdzie jest Zosia? Dobra, dawaj. Gdzie Mała? Nie wiem, nie jestem pojebany, żeby porywać dzieciaka. Nie. To zrozumiałe. A gdzie ta wróżka? Milena Morawiecka? Nie wiem. Nie wiesz. Lubisz orzechy, Krzysiu? Nie przepadam. To niedobrze. Orzechy dobrze wpływają na pamięć. Wiesz? Powiem. Mówić troszkę powiem. Słucham. Chcieliśmy trochę przeczekać w Natowicach, zarobić trochę grosza. Przeczekać? Milena kręciła bogatymi babami z Warszawy. Tam jest gruby hajs, mega nawiedzone babki. A ty byłeś takim gościem od zadań specjalnych. Takie abracadabra czary-mary, tak? Duchy z wiatraków, demony z głośników, tak? No i szło dobrze, dopóki Milena nie trafiła na taką narzeczoną chłopaka z miasta. W sensie gangstera? Tak. Wydawała jego hajs na prawo i lewo. On się wściekł i kazał oddać całą forsę z odsetkami. Milena nie miała takiej kwoty, to się tu zaszyliśmy. I tak trafiliście na Wilkowskich. Wilkowska to był strzał. Mega rozchwiana baba. W dodatku duża szansa na spadek. Za jej kasę moglibyśmy spłacić gangusa i wrócić na salony. Świetny plan. Ale co? Przegięliście pałę. Nie trzeba było ruszać dzieciaka. Jania znalazła sprzęt w pokoju. Szantażowała was? Chciała udziału w zyskach? Mało. Powiedziała, że nas wsypie i kazała nam spływać. I dlatego ją zabiliście? To akurat był wypadek. Ona się rzuciła na Milenę, ja ją tylko odepchnąłem. Ona przewróciła się i... Czy może to był jakiś rytualny mord? To akurat wymyśliła Milena i nie wiem po co. A gdzie jest Milena? Nie wiem. Podobno możecie namierzyć telefon. Ona ma drugi numer, taki dla wtajemniczonych. Można się dogadać? Można. To co, namierzamy wróżkę i uwalniamy Zosię? Nie trzeba, Mała się znalazła. Właśnie dostałem SMS-a. Ale co, cała jest? Na szczęście cała. Schowała się w kościele, właśnie ksiądz ją tu wiezie. Słuchaj, przesłuchaj tego księdza i uzupełnij papiery wilgowskie, dobra? Tak jest, komisarzu. A tylko co z tą wróżką?
Właśnie, niech technicy namierzą jej numer. Dobra. Szoraj. Działa. A czujesz się już lepiej? To super. A chcesz może coś do jedzenia, czy... Nie wiem. Proszę. Zosieńko, nic nie jest. Boże, córeczko. Córeczko, kochanie. Naprawdę. Dobrze, jesteś bezpieczna. Jesteś tato. Boże, Zosiu, Zosiu. Nie ma żadnych demonów. To wszystko było nieprawdą, wiesz? Zosiu. Zosiu, Zosiu, Zosiu. No, będzie dobrze, zobaczysz, będzie dobrze, kochanie. Naprawdę, Zosiu. Wrócili do domu po 2:00 w nocy. Ale za to teraz będą mogli spać normalnie, do rana, bez strachu w końcu. Kolejny happy end na Gorszaku. To już chyba drugi w tym roku. Tu jeszcze twój podpis. Okay. A widziałem, że komisarz Kaszubski wychodził. Mówił coś? Kafar? Nikomu się nie tłumaczy. O, długa to była doba, ale warto było, cholera. Czekaj. Wysłuchasz jeszcze pani Heni. Kogo? O, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Henia zdążyła już złożyć zażalenie na dzielnicowego, ale pragnie teraz osobiście wyrazić, co czuje. Po co pan ratował tego głupka, co? A jakiego głupka? Mojego Felka. A, Znowu mu się upiekło. pan Felek. No to zaraz, no przecież on chciał się zabić. I powinien. Ja mu wiele wybaczyłam, pan dyżurny świadkiem. No ale jak dureń popadł w hazard i przegrał połowę mojej wypłaty w jedną noc, o, to tego mu nie daruję. Kazałam mu się zachować honorowo. Ale to chce pani zgłosić kradzież? Nie! Chciałam tylko powiedzieć, że powinien pan pozwolić Felkowi skoczyć z mostu czy z czegoś tam prosto na ten durny łeb. Zresztą sam uznał, że to dla niego jedyne honorowe wyjście. No bo gdyby złamał nogę albo rękę, to może by zmądrzał. A nie wolałaby pani, żeby odpracował dług, zwrócił pieniądze? Tak by było honorowo, prawda? No, pan to chyba jakiś nietutejszy. Życia pan nie zna. Może pomogę z tym ciężarem? To pan? A no ja. Widzę, że pani się na ludziach. Wie pani, kiedy odpuścić? Niczego złego nie chciałam. To się samo za daleko posunęło. I to przez te demony. Tak. Mógłby pan być delikatniejszy, chociaż Będę teraz, później. tak? Proszę. Olga Miziak zginęła od 2 ciosów w głowę tępym narzędziem. No i ja nie miałam z tym nic wspólnego. Nic wspólnego w tym wypadku oznacza współudział. W dodatku zbezczyszczenie zwłok, zacieranie śladów zbrodni i jeszcze te wszystkie oszukane kobiety. Gdańsk, Kraków, Warszawa. Ale one same mi płaciły. Ja ich do niczego nie zmuszałam. Może byś się z tego wywinęła. Może. Ale za gnębienie dziecka prokurator ci dołoży ładnych parę lat. Ale to nie tak. To nie było tak. Dlaczego straszyliście małą? Nie mogliście poprzestać na jej matce? Okej. Przyznaję. To był błąd. To był błąd. Ale
Chciałam się jak najszybciej stąd wyrwać. Gorczak, to nie jest dobre miejsce. Ja myślałam, że z dzieciakiem niełatwiej pójdzie, wiesz? A wilgoscy wciąż czekali na spadek. A wy ze wspólnikiem byliście blisko zdemaskowania. I nerwy wam gościły. Chciałam, żeby tak wyszło. Chcesz? To ci przypowiem przyszłość na najbliższych 25 lat. Bez szklanej kuli. Wrócisz tu jeszcze, młody? No, w tym tygodniu mam jeszcze 2 służby. Gdzie taką kanapeczkę mogę kupić? Częstuj się. Dzięki. Zapamiętaj ten gest, młody. Broda się nigdy nie dzieli swoim jedzeniem. A jak komisarz ocenia nasz nowy nabytek? Wyskakuje spod skrzydełek? Spod moich na pewno. Będzie coś z niego? Będzie. Pogrzeb w przeciągu miesiąca. Albo ucieczka z Gorczaka w przeciągu tygodnia. Obstawiam to pierwsze. Znajdziesz miejsce obok Potocznego? Znajdę. Smacznego, Jasiu. Dzięki. A ja obstawiam to drugie. Stój! Gdzie się tak śpieszysz, koleżko, co? Spokojnie, mogę przyjść innym razem. Nie mój rozmiar. Szacunek się należy sporbomu. Ale to urna jest. Czuję, że to był mężczyzna. Samotny. Starszy sierżant? Z zakolami i z brzuszkiem?